Hej, kontynuujemy Agatha Christie The ABC Murders. Czy my przyglądaliśmy się już tym gazetom? Jeszcze nie. Royal Mathematical and Statistical Society's Bulletin, September the 9th, 1935. The Alphabet Murder, a Methodical Madman. It's highly probable that the alphabet murderer will kill again. Could we possibly estimate the number of victims in his next crime? Yes, and it is easy. As soon as we know the ratio of towns, cities and villages whose names begin with a D and the ratio of English people whose names are spelled the same. On the one hand, the ratio of towns, cities and villages in England with a name starting with D, and on the other hand, the ratio of English people with a name also starting with D. After this initial calculation, it is easy to deduce the likelihood of actually being murdered if you belong to the target population. Go to the last page to find our results and details on the calculations. No tak, życzę powodzenia wszystkim w obliczaniu tego prawdopodobieństwa. Na pewno sporo jest miejscowości na literę D i sporo żyje w nich osób na literę, nazwiskach na literę D. Daily Blague, August 31, 1935. Moustache at half mast. Poirot's repeated failure in ABC case. Sometimes small things troubled great men. Hastings, faithful collaborator of the Belgian detective, knows something about it. 3 mornings in a row, he confided to us, the cook broke the egg yolks when preparing Poirot's breakfast. This apparently casual event has greatly disturbed my friend, to the point it breaks his concentration and slows his judgment. I also noticed his mustache, of which he is so proud, being duller than usual. Poirot, I assure you I haven't said any such thing to the journalists. They twist everything. Nie była to grobowa cisza, ale takie znaczące westchnięcie. Jakby Poirot nie do końca dowierzał albo poddawał w wątpliwość słowa Hastingsa. No aczkolwiek ten tekst z gazety brzmiał cokolwiek zabawnie. So, how are you getting on? I'm ready to take notes. Tak, jesteśmy gotowi. Down to work. All of this needs putting in order a little. Będziemy teraz układać fragmenty poszczególnych dokumentów w jedną całość. Właściwie w 4 całości. Zaczynamy od tego górnego fragmentu i dopasowujemy do niego 5 pozostałych. Zobaczymy, czy sprawnie nam to pójdzie, czy nie. Wygląda na to, że jest całkiem nieźle. This page is finished. That's done. 3 more to go. A może są to 4 różne strony jednego dokumentu? Z tym może pójść trudniej. I think that this is right. Według mnie też. Zaraz, coś mi tu jednak nie gra. O, teraz chyba będzie dobrze. This page is finished. Błyskawicznie mi to idzie. And that's 2 done. It's easier than I thought. Znacznie lepiej chyba niż za pierwszym podejściem. Co tutaj może pasować? Chyba to. Nie przygotowywałem się akurat przed nagrywaniem w ten sposób, bym ten fragment przechodził, z tego względu, że tu jest autosave, no i po prostu nie mogę w ten sposób się przygotowywać. Także sam jestem zaskoczony, jakie to łatwe. This page is finished. Only one more. Keep going. No i jeszcze jedna ostatnia strona. To będzie gdzieś tutaj. It's so simple. No właśnie, dokładnie. Zwykle mam z takimi zagadkami więcej problemów, no ale
chyba w tej grze po prostu ta zagadka jest banalna. This page is finished. All the pages are reconstructed. No i teraz, żeby A bottle of solvent. tę butelkę z roztworem ustawić w odpowiednim miejscu, to nagimnastykowałem się podczas pierwszego przechodzenia. The cloth is now soaked with solvent. Tak, trzeba ją ustawić dokładnie w lewym dolnym rogu tej ściereczki. Got it! Make a note, Hastings, make a note. Mrs. Alisasha, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at Comside. All right, but where did the person who burned them find them? Musimy przeczytać odtworzone dokumenty. Alice Asher, shopkeeper in Andover. Tracheitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis causing dysphonia. Advised to stop smoking. Alexander Bonaparte Cust. While wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. Let us now try and get our brain cells to work. Skąd pochodzą spalone dokumenty? Zanim może odpowiemy na to pytanie, to ja sobie rozważę ciekawą sytuację. Otóż mieliśmy w tych dokumentach 2 ofiary morderstw. Mieliśmy też naszego potencjalnego mordercę Custa i osobę na razie bliżej nieznaną, Dunbara bodaj. Jeśli byśmy wśród tych osób, których dokumenty zostały podarte i spalone, mieli mordercę, to możemy się zastanowić, w jakim celu wyciągał też swoją kartę, zakładając, że te karty przeglądał i palił morderca. W jakim celu wyciągał swoją kartę pacjenta i palił? Po to, żeby pozbyć się podejrzeń? Ale tam było mnóstwo dokumentów w kartotece, bo mnóstwo osób korzystało z usług lekarza, właśnie który został 3. ofiarą, czyli Carmichaela Clarka. Także trochę mi to wygląda mało autentycznie, dziwnie, podejrzanie, to na pewno. Skąd pochodzą spalone dokumenty? Na nich widnieje nazwisko pani Asher. Kartoteka pacjentów była niedawno przeglądana i wszystkie ofiary miały do czynienia z chorobami gardła. Czyli pochodzą z kartoteki pacjentów doktora Clarka. The burned documents are medical records and without a doubt they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the 2 victims appear on them? And who are the 2 other patients? These are very good questions. No właśnie, bo o kaście tutaj jeszcze nic nie wiemy. Także możemy się zastanawiać, kim jest ów właśnie Cust, kim jest Dunbar. Niby pierwsze litery nazwisk pacjentów rozpoczynają się właśnie na litery A, B, C i D, ale weźmy pod uwagę, że osoba zamordowana na literę C to nie był Cust, tylko to był właśnie Carmichael Clark, więc coś nie pasuje w tym pacjencie, którego nazwisko rozpoczyna się na literę C.
on jest podejrzany właśnie dlatego, że na literę C został zamordowany kto inny. Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady, who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Aleksander Bonaparte Cast. Chociaż Dick Dudley Dunbar, czy Donbar, to też jest dość dziwne nazwisko. No ale Aleksander Bonaparte Cast. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Może wskażmy hotel pod czarnym łabędziem w Doncaster. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Zadzwonimy osobiście zamiast Japa. Chief Inspector, I would rather call myself. As you wish. Please go ahead. Hello, the Black Swan. Hercule Poirot here. May I speak to the owner? Speaking. Dick Dudley Dunbar. How can I help you? Is there Mr. Cust among your guests? He arrived today. Shall I call him for you? No to już wiemy, kim jest ów Dick Dudley Dunbar. No i być może, skoro jego karta została też spalona, on miał być na przykład czwartą ofiarą morderstwa. Kontynuujmy rozmowę z Dunbarem. No, it is you I wish to speak with. But who is this Cust? Zapytamy, czy słyszał o śledztwie. Have you heard about the ABC case? Oh, yes. I must say I'm not all that reassured. What with my name starting with D and all that. You're in danger. Beware of your guest. Do you think that Cust might be dangerous? Oh, I do hope you're wrong. He seems so harmless, you know. Oh, yes, completely harmless. Tak jeszcze moje spostrzeżenie. Nie wiem, czy słuszne, bo nie widziałem obsady tej gry. Aczkolwiek wydaje mi się, że niektóre osoby podkładają głos pod więcej niż jedną osobę. Będę musiał to sprawdzić. Ten głos wydaje mi się znajomy i podobny do pana Frasera. Może zasygnalizujmy teraz potencjalne niebezpieczeństwo. Cust jest jedynie podejrzanym. Nie mamy pewności, że to on zabił. Śledztwo wciąż trwa. Że to on zabijał. We must not overestimate the danger. After all, we are not absolutely sure he is guilty. What should I do? Poprosimy, aby miał na niego oko. Watch him. If he leaves the hotel, watch where he is heading. I'll call the police in Doncaster immediately. When they arrive, keep out of the way. Oh, indeed. I shall keep out of the way. I have a bad heart, you see, and a big shot could kill me. Thank you for having warned me. Hello, Poirot. We have some good news. The police in Doncaster have caught our man at the Black Swan Hotel. They're sending him here by train. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House? I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our number one suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist. So that is why you are so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. To Marbury Guest House, please.
No i pojechaliśmy do hotelu Marbury. Jesteśmy tuż przed nim. Hotel Marbury nazywa się tak od nazwiska właścicielki. A chciałem jeszcze powiedzieć, że tak, złapano wreszcie naszego prawdopodobnego mordercę, czyli Aleksandra Bonaparte Casta. No i powiem szczerze, że tutaj zdecydowana jest różnica w porównaniu z książką. Otóż w książce Cast jeszcze sobie trochę pochodził na wolności. Także nie złapano go w tym momencie. How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Jupp told me that you might be coming. To jest ciekawa opcja, bo można okazać zdenerwowanie na widok obieranych ziemniaków. No ale jednak myślę, że mimo wszystko Poirot ma lepsze maniery i powie, że jest bardzo pomocna pani. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. No tak, trochę za wcześnie, bo w poprzednim odcinku powiedziałem, jak to było naprawdę. Otóż tak to narzeczony córki pani Marbury zauważył go na tej stacji kolejowej, gdzie Cast upuścił bilet właśnie do Doncaster. No i rzeczywiście to nie była stacja, która prowadziła do Cheltenham. Zapytamy, skąd dowiedziała się o informatorze. One moment, please. How did you know that Cast had underlined Doncaster in his railway guide? I went and had a look in his room. I see. Do you make a habit of searching through your lodger's belongings? Well, what are you going to do later? I bet you're going to poke around his room too? Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? He's rather queer. He talks to himself. He has a bad cough. Because of the war, he says. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. No nie było czegoś takiego w książce, chyba że przeoczyłem jakiś szczegół. Ale wydaje mi się, że te krwawe ślady to jest takie zapożyczenie z innej sytuacji, która miała miejsce w innym momencie książki, też dotyczyła Casta, ale o tym może powiem już po zakończeniu rozgrywki w ogóle. Na samym końcu. Teraz zapytamy, gdzie znajdowały się plamy. Where were the stains on the shirt? Can't recall. Cut used to travel for his work. Is that correct? Yes, although he was unwell on trains. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No idea. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah, I remember one thing. Bexhill by the sea, right? Indeed, it is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cust asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Zauważmy, że Bexhill nie jest jedynym nadmorskim kurortem. That does not help me much. There are hundreds of English towns by the sea. Anything else? Well, I was only saying. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. Zapytamy, kiedy zaczął kupować te gazety. When did he start buying the newspapers? Let's see.
I think it was just after the millionaire's murder in Chertston. He didn't seem all that interested before that. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. Czyli dopiero po trzecim morderstwie zaczął interesować się tym, co prasa pisze na temat całej sprawy. Interesujące. Dostaliśmy 7 punktowego, nie wiem czy to dużo czy mało. Zerknijmy jeszcze tutaj. It looks like I've found the real master of this house. Rzeczywiście koty są zawsze najważniejszymi postaciami w domu. There is no need to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. No jak niemal każdy właściciel kota chyba. I should check the register. Mrs. Marbury may have been hiding something from me. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ale sprawdźmy to. Pokój 306. The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. Marbury. Najpierw This woman appears to be in bad mood. tak sprawdźmy jej stan psychiczny. I Poirot pewnie wyciągnie jakieś wnioski na temat tego, co jej gesty oznaczają, jej zachowanie. Right. Is that all? When are you leaving? Niekomunikatywna postawa, irytacja na twarzy i co jeszcze? Gdzieś tutaj mnie prowadzi... O! Mrs. Marbury is taking out her bad mood on the evening meal's potato. No i teraz możemy z nią porozmawiać. Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexley murder? Room 306 is Cust's room. Can you explain yourself? If I did, it was because Mr. Cust wasn't here. What about it? Oskarżymy ją o oszustwo. You rented the same room to two people. That's fraud. Calm down, Mr. Poirot. My lodgings were full and I couldn't let poor Mr. Fishman sleep outside. No i tutaj być może to rzeczywiście był Fishman. W każdym razie autorzy zupełnie odwrócili to, co było w książce. No nie powinni tak robić według mnie, bo po pierwsze sprawa dotyczyła nie dnia, w którym popełniono drugie morderstwo, ale dnia, w którym popełniono pierwsze morderstwo w Andover. Wówczas Cust rzeczywiście wyjechał, natomiast przyjechał tutaj brat pani Marbury i córka pani Marbury, Lily, zaproponowała, żeby właśnie pani Marbury przenocowała go w pokoju Custa. Natomiast pani Marbury odpowiedziała, że byłaby to nieprzyzwoitość wobec lokatora, a ona jest zawsze solidna. Czyli zupełnie zmieniono charakter tej osoby. Tutaj jest taka, niebudząca zaufania, a w książce jednak jej charakter został przedstawiony zupełnie inaczej. No samo to, że tam zdecydowanie się nie zgodziła na to, żeby nawet jej brat przenocował się w pokoju Custa, a tutaj jakiegoś, nie wiem, pierwszego, lepszego klienta tam przenocowała. Także autorzy lekko pojechali po bandzie, moim zdaniem. ABC guys, enough to sign about a dozen murders. It's closed. Zamknięte. Nie mamy jakiegoś noża? Mamy tylko klucz. Dobra, przeszukajmy teraz szafę. O nie drzwi, szafę. Trousers, white shirts. Everything has been washed very well. The Bexhill Daily paper, dated from the day of the Bexhill murder.
Czyli jednak są jakieś informacje, czy jest jakaś gazeta, która może pisać o morderstwie w Bexhill. All the main articles referring to the ABC case are here, from the Churston murder onwards. Nothing before that date. No ale jest ta gazeta z dnia morderstwa w Bexhill, jeśli dobrze zrozumiałem. The Bexhill Daily Paper, No właśnie. dated from the day of the Bexhill murder. Więc nie tylko są tu informacje od trzeciego morderstwa, ale jest też gazeta z dnia drugiego morderstwa. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Most probably the basting dress repaired by Mrs. Marbury's expert hands. O, przejrzymy się w lustrze. Bym zapomniał. A Poirot by nigdy mi tego nie zapomniał. Co to takiego? Laudanum. Laudanum Cameron's Chemists. Laudanum, a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Asher. This subject would probably be useful to me. Aha. To co, zabieramy go do ekwipunku? Tak jest. Diethyl barbituric acid, Johnson Company. I know this medicine. It is a powerful sedative. This subject would probably be useful to me. No proszę. Czyżby Poirot chciał eksperymentować z lekami? No dobrze, ale co tutaj jeszcze jest do znalezienia? Łóżko? How hopeful. This place is a real mess. No, jak na standardy Poirota to rzeczywiście wielki bałagan. Jak na moje umiarkowany porządek. Obskurny płaszcz. Porozrzucane naczynia. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. No, nie jest tak źle. No, chociaż może te pudła na podłodze nie świadczą jakoś rewelacyjnie o jego umiłowaniu porządku. War of 1914-1918. By the King's order, the name of Corporal A.B. Cust, Devonshire Regiment, was published on the London Gazette on May the 10th, 1918, as mentioned in a dispatch for gallant and distinguished service. An army dispatch, wounded on the Somme front, victim of a gas attack. Corporal Cust greatly deserves his distinction. No proszę, czyli zasłużonym człowiekiem jest. A w zasadzie można powiedzieć, że był, bo chyba dziś już nikt nie pamięta o jego przeszłości. Dziś jest tylko biednym, samotnym i podejrzanym o morderstwo człowiekiem. No dobra, co tutaj jeszcze mamy? Biurko, stół. A long-bladed knife, a murderer's weapon. This subject would probably be useful to me. Czyli Cust ma narzędzie zbrodni. To kolejny dowód, można powiedzieć, obciążający go. It's an ABC. Cust is parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. John Milligan, Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter you will be using for every business letter. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston,
I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. Czyli można to skonstatować tak, że po prostu w ramach obowiązków zawodowych udawał się do miejsc, w których popełniano morderstwa, więc może po prostu miał takie zalecenia, żeby w tych dniach udawać się w te miejsca i na tej podstawie wybierał właśnie miejsca popełnienia tych morderstw. Jest to jakiś pomysł? Did Cust drop it when he opened the window? Or was it Mrs. Marbury while she was cleaning? No i ostatnia rzecz, maszyna. I have to get the ribbon. How am I going to do it? Analiza. Żadna to zagadka, tylko spostrzegawczość i klikanie. The left-hand heel has been removed. No to zdemontujmy też rolkę po prawej stronie. The right-hand heel has been removed. I przejdźmy na środek urządzenia. And here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. No i co, tuszujemy to? Tuszujemy, jak to brzmi. Nie no, lekami tego nie będziemy All the nacierać. letters announcing the murders were written on Cust's typewriter. O, wystarczyło lekko przekręcić i Poirot już wie. Szkoda, że tak samo bystry i spostrzegawczy nie był, kiedy porównywaliśmy listy. No dobra. Można być złośliwym, ale nie w stosunku do Poirota. W stosunku do książkowego Poirota nigdy bym się nie odważył na złośliwość. Przy growym, czy w stosunku do growego jestem nieco mniej tolerancyjny jednak. Dobra, czy to już wszystko? To jeszcze nie wszystko, bo musimy to jakoś otworzyć. Poirot nie chciał tego zerwać ręką, ale mamy nóż. This knife is very useful. Who knows? Maybe it never cut anything other than string. Stockings. A może wbijał się w ciało ofiary? Pończochy. It is now the right time. O! Coś przeoczyliśmy. Jestem bardzo zaskoczony. Mamy jeszcze przeszukać pokój Custa. Okej. To są zadania. Ja tu nie zaglądałem, ale tu mamy takie opcje typu właśnie zadania do wykonania. Tutaj szare komórki, czyli pytania, na które musimy znaleźć odpowiedź, gdzie przebywał Cust w chwili morderstwa w Bexhill. Teraz to będzie nasze kolejne pytanie. A tu jest tu są informacje o poszczególnych świadkach czy podejrzanych. Tym niemniej nie zaglądam tu, bo one są tak lakoniczne, że i tak to wszystko wiemy z rozgrywki. Nawet za bardzo nie trzeba się tym sugerować czy tym przejmować. Enough to sign about a dozen murders. O, przyjrzę się temu miejscu, proszę. Przeoczyłem to po prostu. No tak. This dark stain. It could be blood, but goodness knows how long it has been there. Let us now try and get our brain cells to work. W tej grze trzeba być spostrzegawczym, chociaż te miejsca interaktywne są dość dobrze widoczne. Być może zrobię tutaj cięcie, żeby niepotrzebnie nie marnować waszych cennych minut. Gdzie przybywał Cust w chwili morderstwa w Bexhill? 25 lipca w pokoju Custa zatrzymała się inna osoba. Betty miała fotografię, to nie. Klucz nie. W pokoju Custa... Właśnie. Znaleziono gazetę, dlatego prawdopodobnie był w The Bexhill. register shows that Cust did not sleep at the guest house on the day of the murder. Where was he? Bexhill. The Bexhill paper reveals it. Cust bought this newspaper in Bexhill on July the 25th. No use continuing the inspection of this room.
I've seen all there is to see. Tylko, czy była to gazeta, w której już była informacja o morderstwie, czy jeszcze nie? Goodbye, Mrs. Marbury. Thank you for your help. I look forward to seeing you again, Mr. Poirot. Ah, Chief Inspector. I was about to leave. Good evening, Chief Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the key of Mr. Cust on the counter. I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? I have established one fact. On 3 occasions, Cust was at the scene on the day of the crimes. I had best talk to Jap. Porozmawiajmy z nim zatem. I've listened closely to what you have to say, Poirot. For me, there's no doubt Cust is guilty. Do you have any element that might prove the contrary? That is what we're going to look for. Let us now try and get our brain cells to work. Czy Cust jest winny? Czy to możliwe, że Cust zamordował wszystkie 3 ofiary? Oczywiście, że tak, bo w dniu morderstwa Clarka był w Charleston. W dniu morderstwa Betty był w Bexhill. Natomiast w dniu morderstwa, kto tam jeszcze nam został? Alice Asher był w Andover. Czy morderca i Cust mają ze sobą coś wspólnego? Wszystkie listy zostały napisane na maszynie Custa. Przechowuje on gazety publikujące informacje o morderstwach i posiada nóż podobny do sztyletu, ale to jeszcze nie wszystko, bo coś tam źle ustaliłem. W jego domu znajdują się informatory ABC. Dlatego mógł popełnić wszystkie zbrodnie. Czy zachowanie Custa jest podejrzane? Tak, ale nie wiem, czy w taki sposób by to świadczyło o jego skłonnościach do morderstw. Przechowuje gazety publikujące informacje o morderstwach. No w porządku, niech będzie. Aczkolwiek nie o wszystkich. Bo prawdopodobnie jednak ta gazeta w Bexhill została wydana jeszcze przed morderstwem. Miał na sobie plamy z krwi. Skłamał, podając nieprawdziwy cel podróży i miał na sobie plamy z krwi. Winny. The evidence against Cust is overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury saw on Cust's shirt may have been his own. According to his medical records, he suffers from hemoptysis. The murderer cuts a Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes, yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Cheston, as if it discovered the case rather late. I agree it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can we talk to him? Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation. It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Right. I'll go and examine the suspect's room. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to examinatum. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. No proszę, krwioplucie. Tak to autorzy wymyślili. To oczywiście może świadczyć o tym, że nie jest mordercą Aleksander Bonaparte Cust. Jakoś usprawiedliwia tę obecność krwi.
na jego ubraniu. No ale no, przyznam, że jest to taki ciekawy pomysł zamotania fabuły przez autorów, chociaż równie dobrze mogli podążać pomysłami Agaty Christie, tymi, które ona opowiedziała w książce, a tam było zupełnie inaczej to przedstawione. Jak powiedziałem, też była krew, ale ona wzięła się z czegoś zupełnie innego. No dobrze, w każdym razie coraz więcej jest w końcówce gry różnic pomiędzy właśnie grą a książką i różnic, które mi się nie podobają. Te końcowe różnice zdecydowanie działają na niekorzyść gry. No ale o tym nie będę jeszcze mówił, wiadomo. Przyjdzie na to pora już po zakończeniu rozgrywki, dlatego jeśli interesuje was to, co było w książce i nie czytaliście, to poproszę was, żebyście zostali trochę jeszcze po napisach końcowych, które pewnie pojawią się w kolejnym odcinku. Ja postaram się to pokrótce opowiedzieć, jakie są te różnice, jak było w książce, a czego w grze nie zobaczyliśmy. W każdym razie na tę chwilę to już wszystko. Do zobaczenia w ostatnim już chyba odcinku z Agathy Christie ABC Murders. Cześć!